Cześć, czy macie czasem wrażenie, że w przypadku dyskusji o legalizacji marihuany cały czas powtarzane są te same teksty? Takie ogólniki i to oczywiście z dwóch stron. Jedni mówią w żadnym wypadku, a na co komu to potrzebne, drudzy mówią nikogo nie zabiła, a jednak zakazana. Większość wypowiedzi nacechowanych jest emocjonalnie i zależy oczywiście od światopoglądu danej osoby. Jeszcze do niedawna musieliśmy to akceptować. Teraz, kiedy możemy analizować dane z poszczególnych miejsc świata, gdzie trawa jest legalna, wypadałoby się skupić na konkretach. Najwięcej takich konkretów dostarczają nam poszczególne stany Ameryki Północnej, dlatego postaram się je przybliżyć w tym filmie. Partnerem odcinka jest działający od 2007 roku Growbox.pl, który jest liderem w Polsce w zakresie dostarczenia profesjonalnych akcesoriów do uprawy roślin. Dzięki tej współpracy mogę oczywiście nadal rozwijać kanał, a Wy uzyskujecie 10% kod rabatowy do wykorzystania w ich sklepie. Jeszcze niedawno prosiłem Was o pomoc dla społecznej inicjatywy narkopolityki, której Facebook skasował fanpage. No i niestety 9 kwietnia podobny los spotkał mój profil, który śledziło 14 000 osób. Dostałem komunikat, że strona została usunięta, mogłem jedynie ten komunikat zaakceptować i za chwilę pojawiły mi się też kontakty do amerykańskich organizacji zajmujących się pomocą uzależnionym. No i tyle. Oczywiście znalazłem dwie jakieś inne możliwości odwołania się, nie wiem nawet czy do docelowych osób, czy nie. Więc stwierdziłem, że czasami w życiu takie zmiany są potrzebne i nie warto się przywiązywać do niektórych rzeczy, więc w przypadku Facebooka odpuściłem, założyłem nowe konto, które nazywa się Mestosław i serdecznie zapraszam Was do polubienia. Oczywiście wypadałoby zacząć od początku i sprawdzić, jak wygląda rynek marihuany w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment 29 stanów i dystrykt Kolumbii zezwala na sprzedaż medycznej marihuany pacjentom do leczenia wybranych chorób i schorzeń. Ponadto zaznaczone na tej mapie na ciemno-zielono 9 stanów, czyli Alaska, Kalifornia, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Vermont, Waszyngton oraz dystrykt Kolumbii zezwalają na sprzedaż marihuany rekreacyjnej wszystkim dorosłym osobom do 21 roku życia. Od 21 roku życia. Policzyłem, że w tych 9 stanach oraz dystrykcie Kolumbii mieszka 68 milionów ludzi. Gdyby z tych stanów, które zalegalizowały trawkę do użytku rekreacyjnego, zrobić kolejne państwo, byłoby to 20 państwo świata pod względem populacji. Przypomnę, że Polska jest na 35 miejscu. Obecnie 64% Amerykanów ma dostęp do legalnej medycznej bądź rekreacyjnej marihuany. Jest to więc największy rynek na świecie, który doświadcza bardzo dynamicznego rozwoju, mimo tego, że na poziomie federalnym marihuana medyczna oraz rekreacyjna jest oczywiście nielegalna. Fakt, że Stany przyjmują różne rozwiązania dotyczące legalizacji marihuany jest bardzo ciekawy i bardzo fajnie się go poddaje analizie. Spójrzcie chociażby na mapę, która się teraz wyświetla, to jest mapa, którą znajdziecie na stronie Normal. Bardzo serdecznie polecam także samemu poklikanie, posprawdzanie, jak wygląda obecnie rynek marihuany w Stanach Zjednoczonych. To, co jest fascynujące, to to, że większość stanów, które wprowadziły czy to medyczną, czy rekreacyjną marihuanę, wprowadziły to w ten sposób, że to obywatele w referendach wypowiadali się na korzyść legalizacji. Warto przy tym spojrzeć, jak zmieniał się stosunek zwykłych Amerykanów do legalizacji. Najlepiej spojrzeć na badania Gallup robione od 1969 roku, kiedy to tylko 12% Amerykanów było za legalizacją. Obecnie 64% Amerykanów twierdzi, że trawka powinna być legalna. Za legalizacją opowiadają się oczywiście także wyborcy obu największych sił politycznych, więc możemy być pewni, że wkrótce także kolejne stany się zazielenią. Jeżeli chcecie, to mogę przygotować kolejny odcinek, gdzie przedstawię historię prohibicji w Stanach Zjednoczonych i jak to wszystko się zmieniało i ile czasu im zajęło dojście do obecnego momentu, w którym są teraz. W tym odcinku chciałem się jednak bardziej skupić na konkretnych przypadkach, na skutkach i w tym bardzo mi oczywiście pomógł raport, który ukazał się w styczniu. Raport był przygotowany przez Drug Policy Alliance. Do niego i do innych ciekawych źródeł znajdziecie linki w opisie.
To, co jest najważniejszym skutkiem legalizacji, to to, że marihuana została opodatkowana, podobnie jak inne dobra czy usługi. Oczywiście każdy stan zastosował trochę inny system podatkowy i nie ma co tutaj wdawać się w szczegóły. Najważniejsze, myślę, że dla nas są po prostu dochody, jakie osiągnęli z podatków. Oczywiście najbardziej fascynujący będzie tutaj raport za rok, kiedy do tych danych dołączy także Kalifornia, która jest najludniejszym, najbogatszym stanem Ameryki, a także, co ciekawe, 6. gospodarką świata. I ta właśnie 6. gospodarka świata od stycznia tego roku ma dostęp w pełni do legalnej, rekreacyjnej marihuany. To, co łatwo zauważyć z tej tabeli, to to, że ogólna sprzedaż i dochody podatkowe szybko w prawie każdym stanie przekroczyły wstępne szacunki. W takim Colorado szacowano dochód z podatków na $70 milionów rocznie, a w ostatnim roku było to $205 milionów. W Waszyngtonie zaś na $162 miliony, a było to $314 milionów. Nie są to oczywiście pieniądze, które wzięły się z kosmosu. Te same dolary były wcześniej wydawane przez konsumentów na czarnym rynku i bardzo często trafiały wprost do kieszeni zorganizowanych grup przestępczych, będąc jedną z ważniejszych gałęzi ich dochodu. Teraz zielone dolary płyną do legalnie funkcjonujących przedsiębiorców, a także mogą być przez państwo przeznaczane na cele społecznie pożądane. I w dużej mierze są to po prostu szkoły publiczne, służba zdrowia, służba bezpieczeństwa, a także programy leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Dla przykładu, w latach 2015-2017 Colorado wydało $230 milionów na Departament Edukacji, aby sfinansować m.in. budowę szkół. W Oregonie 40% dochodów z podatków idzie na państwowy fundusz szkolny, a 20% przeznaczone jest na leczenie uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Nevada również postawiła na szkolnictwo i cały swój 15% podatek przeznacza na ten cel. Waszyngton zaś 55% swoich dochodów przeznacza na finansowanie podstawowych planów zdrowotnych, a 25% na leczenie zaburzeń związanych z użytkowaniem substancji psychoaktywnych. Alaska w ten sposób wspiera także ośrodki pomocy społecznej. Jak widać, pieniądze z podatków przeznaczane są na bardzo konkretne rzeczy, które z reguły są niedofinansowane i tutaj kto z nas nie chciałby mieszkać w miejscu, gdzie szkoły są dobrze wyposażone, służba zdrowia sprawna, a osoby, które potrzebują pomocy, takową otrzymują. Raport New Frontier Data waszyngtońskiej firmy badawczej przewiduje, że gdyby marihuana była legalna na poziomie wszystkich stanów, to wpompowałaby do amerykańskiego budżetu $130 miliardów jeszcze przed 2020 rokiem. Autorzy raportu oceniają, że nowy przemysł stworzy w najbliższym czasie więcej miejsc pracy niż praca przy produkcji czegokolwiek innego. Wstępne szacunki sugerują, że legalny przemysł marihuany zatrudnia od 165 tysięcy do 230 tysięcy osób na pełnym i niepełnym wymiarze godzin w całych Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ta liczba będzie cały czas rosnąć. W samym tylko Colorado w 2015 roku powstało ponad 18 tysięcy nowych, pełnoetatowych miejsc pracy. 2/3 z nich było ściśle powiązane z uprawą, przetwarzaniem czy ze sprzedażą marihuany. 1/3 zaś była powiązana z ochroną czy usługami prawniczymi czy doradczymi. Co istotne, z badań wynika, że w większości wzrost zatrudnienia nie wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na marihuanę, a po prostu z uregulowania nielegalnego rynku. I od teraz te wszystkie osoby mają legalną pracę, płacą podatki, na których zyskuje dodatkowo całe społeczeństwo. Przyznam, że jest to jedna z ważniejszych dla mnie kwestii. Bardzo często słyszę, że legalizacja spowoduje, że młodzież będzie miała łatwiejszy dostęp i że zaćpa się na śmierć. Te argumenty do mnie nie przemawiają, bo już teraz dla chcącego nic trudnego. Ten, kto będzie chciał, to znajdzie, a w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie, Seba raczej zaoferuje jakiś syf czy dopalacze danej osobie niż wysokiej jakości marihuany. I dlatego w Polsce mamy takie przypadki jak 14-letnia Nikola z Poznania i jeżeli takie sytuacje mają obecnie miejsce, one nie miałyby miejsca w sytuacji, kiedy byłby regulowany dostęp, gdzie młodzież nie ma dostępu do sklepu z marihuaną, gdyż w sklepie spytają ją o dowód
a dealer o taki dowód nie pyta. Bardzo się cieszę, że dysponujemy wreszcie konkretnymi danymi, a te dane pokazują, że w Stanach Zjednoczonych, niezależnie czy mówimy o Stanach, gdzie jest legalna marihuana dla dorosłych, czy gdzie nie ma legalizacji marihuany, wskaźnik korzystania z marihuany przez młodzież pozostał taki sam. Zgodnie z ankietą ryzykowne zachowania młodzieży z 2015 roku 21,7% amerykańskich uczniów szkół średnich w ostatnim miesiącu paliło marihuanę. Jest to odsetek dokładnie taki sam na przestrzeni całej dekady. W Waszyngtonie, Colorado i na Alasce wskaźniki używania wśród uczniów szkół średnich są na podobnym poziomie jak słupki krajowe. Te wyniki są bardzo obiecujące i pokazują, że obawy na temat wzrostu użytkowania wśród młodych osób nie sprawdziły się. Wśród obaw wielu osób bardzo często pojawia się jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Ludzie obawiają się, że w momencie legalizacji wszyscy nagle zaczną chodzić zjarani do pracy, czy jeździć zjarani samochodem. Powinno się tutaj myśleć podobnie jak o alkoholu i nikt nie chodzi przecież pijanym do pracy, a jazda po kieliszku jest oczywistym debilizmem. I tutaj powinno się podchodzić do tego bardzo podobnie, czyli po prostu piętnować, czy to jazdę po pijanemu, czy jazdę będąc zjaranym. Inną sprawą jest to, że w przypadku konopi nie zawsze po spożyciu znaczy pod wpływem. I tutaj nawet po zielonej sobocie, czasem jadąc w poniedziałek do pracy, testy mogą wyjść pozytywnie, co oczywiście nie znaczy, że to miało jakikolwiek wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu. Z badań w Colorado i Waszyngtonie wynika, że nie ma żadnej korelacji między legalizacją marihuany a śmiertelnymi wypadkami drogowymi. W obu tych stanach dane są statystycznie podobne do innych porównywalnych stanów bez legalnej marihuany. W USA jest także olbrzymi kryzys opioidowy, gdzie lekarze masowo przepisują te środki swoim pacjentom. I jak wynika z badań, zwiększenie dostępu do marihuany przyczynia się do zmniejszenia, do redukcji najważniejszych szkód związanych z opioidami. W Stanach z dostępem do medycznej marihuany śmiertelność z powodu przedawkowania opioidów jest prawie 25% niższa niż w Stanach, gdzie nie ma medycznej marihuany. Prawny dostęp do medycznej marihuany wiąże się z 23% zmniejszeniem uzależnień od opioidów, a także hospitalizacji. Co więcej, 15% mniej osób jest kwalifikowanych do leczenia opioidami. Dla mnie wnioski z tego, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, są bardzo proste. Jest to już po prostu proces nie do zatrzymania i jak widać po wzroście liczby osób, które są za legalizacją, ludzie przejrzeli na oczy i zrozumieli, że lata propagandy na nic się mają do rzeczywistości. Fascynujące jest to, że właśnie w wyniku referendów zaczęła się ta zielona rewolucja. Myślę jednak, że w najbliższym czasie część stanów może pójść drogą Vermont, czyli zalegalizować rekreacyjną marihuanę za pomocą legislatury stanowej. Z dwóch powodów politycy mogą chcieć przyspieszyć te zmiany. Po pierwsze, tego chce większość naszych wyborców. Po drugie, regulacja rynku zwiększy stanowe dochody z podatków. Po jakimś czasie zmieni się także oczywiście prawo federalne. I co to będzie oznaczało w praktyce? W dzisiejszym systemie rynek marihuany rozwija się na poziomie stanowym i producenci czy sprzedawcy nie mogą sprzedawać swojej marihuany czy przetworów z niej poza obręb swojego stanu. Także oczywiście amerykańscy producenci nie mogą eksportować tego do innych państw. W przypadku, kiedy zmieni się prawo federalne, to naturalną koleją rzeczy będzie to, że amerykańskie firmy będą dążyć do ekspansji na inne państwa świata. Wiemy, jak silnym i mocnym mocarstwem pod tym względem są Stany Zjednoczone i prędzej czy później w Polsce pojawi się McWeed czy Uberweed. Wolałbym jednak, żeby polscy prawodawcy poszli po rozum do głowy, przemyśleli to zawczasu i stworzyli silną, rodzimą markę Polskie Konopie, która dzięki legalizacji marihuany stworzyłaby nową gałąź przemysłu, na której skorzystaliby polscy rolnicy czy przedstawiciele pracujący w handlu czy w usługach. Zyski z podatków zostałyby przeznaczone na szkolnictwo i służbę zdrowia, policja i sądy zostałyby odciążone ze bzdurnych spraw za posiadanie 1 grama i w końcu miałyby czas zajmować się poważną przestępczością. Biorąc pod uwagę, że mamy olbrzymi rynek wewnętrzny, to polskie firmy mogłyby się rozwinąć
bądź zostać europejskimi liderami w tym obszarze i eksportować swoje produkty z zagranicy. Zielona rewolucja również w Europie będzie miała miejsce i dobrze by było, żebyśmy zostali jej liderem, bo jako Polska mamy naprawdę olbrzymi potencjał. To już wszystko w tym odcinku. Daj znać proszę w komentarzu, co myślisz na ten temat, a także kiedy według Ciebie możliwa jest legalizacja marihuany rekreacyjnej w Polsce. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, a także prześlij ten film swoim znajomym, bo myślę, że bez obudzenia społeczeństwa daleko nie zajedziemy. Tradycyjnie dziękuję także bardzo serdecznie wszystkim wspierającym mnie na Tip and Donation oraz moim patronom z serwisu patronite.pl. Dziękuję także oczywiście bardzo serdecznie firmie growbox.pl za to, że została partnerem tego odcinka. W maju czekają nas ciekawe wydarzenia dotyczące konopi. Po pierwsze, 19 maja w Warszawie odbywa się kolejny Marsz Wyzwolenia Konopi, a już 26 i 27 maja we Wrocławiu odbywa się trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona medycznej marihuanie. Na obu tych wydarzeniach będę. Zapraszam Was serdecznie. Opisy do nich znajdziecie oczywiście w linku, który jest w opisie filmu. Dzięki wielkie, że oglądałeś do końca. Trzymaj się mocno. Cześć!